Jakieś wariactwo się dzieje na dworze. Jakiś sztorm się zrobił. Już wcześniej tak strasznie wiało. Ale teraz co się wyprawia, to jest szok. Fale jak błyska się, to są do 3 metrów takie wysokie. No ciekawa jestem, co to będzie. Według map pogodowych ma tak być 2 dni. Fajnie, co nie? Tak, byliśmy w kurtkach na chwilę na balkonie, bo po prostu wariactwo się dzieje totalne. Nie wiem, czy słychać, jak szumi bardzo. No nic, mam nadzieję, że nie będzie tego, co było w zeszłym tygodniu tutaj, bo była taka konkretna burza. Tutaj te baseny ponoć pozalewało wodą z morza. Nie wiem. Może będzie dobrze, zobaczymy. No moi drodzy, jest godzina 23 w Turcji i mamy sztorm. Może na telefonie tego nie widać, ale my tu z balkonu widzimy, fale są do 3 metrów. Takie wysokie. Ciekawe, co jutro z tej plaży zostanie. Pioruny trzaskają, błyskawice są też. No i lekki deszczyk pada. Dobry z rana. Po sztormowej nocy pokażę Wam, jakie fale są. Panie przyszły, posprzątały pokój, a ja się zabieram za robienie herbaty. A ty odpoczywasz po śniadaniu? Tak. Tak? No trochę dzisiaj pogoda jest... Myśleliśmy, że pójdziemy na sklepy jakieś. Trzeba tutaj kawałek dojść. A w zasadzie to 1,5 kilometra. Ale można... Oj, ała. Wojtek sobie zrobił ała, ale nie będę pokazywać z bliska. O Jezus. Straty muszą być. Wojtek sobie zrobił ała, bo mówiłam, nie wchodź na plażę, ale i tak na plażę wszedł. No. Jeśli chodzi o tą szafę, to powiem szczerze, że mi się bardzo podoba. Bardzo podoba, jest bardzo ładna. W ogóle to drewno, z którego jest zrobione, są tutaj te zagłówki i witryny, framugi. Bardzo ładne. To wygląda trochę jak rafia, ale rafią nie jest. To jest po prostu tapeta, ale ładnie to wygląda, trzeba przyznać. Pokażę Wam, jak to mniej więcej w szafie wygląda. Oczywiście więcej jest tu moich ciuchów niż Wojtka. Są tu też szlafroki, ale jakieś takie małe te szlafroki. Jakby były tylko kobiece. Chyba Wojtek by w to nie wlazł. Także, no ciekawe jestem, czy ubiorę te wszystkie rzeczy na tym pobycie. Pewnie tak. Jeszcze mam taki sweterek, jeszcze mam jeden granatowy sweterek. Wojtek tylko jedną tutaj koszulkę powiesił. Kurtki nasze. To jeszcze mam taki grubszy sweter w razie W. Tam na dole jest safe. O tutaj. A na dole jeszcze mamy kapcie. W razie W takie od hotelu. A tutaj buty, w których przyjechałam, ale nie wiem, czy będę w nich tutaj chodzić. Zobaczymy. Może jak nad morzem po plaży, jak będzie za mokro. No, Wojtek sam się wypakował. Także tak to wygląda. Tu parę moich rzeczy. Tu jeszcze mam właśnie ten sweterek grubszy taki
granatowy. Tak to wygląda. Ładna szafa, fajnie się przesuwa. Fajnie się przesuwa. Ale w sumie to trzymamy ją otwartą tutaj. To też ok. Fajna, podoba mi się ta szafa. Uciekałeś od żywiołu? No nie wiem, w każdym razie sklepy są 1,5 kilometra stąd, tu koło hotelu nie ma nic. Zdaliśmy, że pożyczymy rowery i na rowerach się przejedziemy właśnie do tych sklepów, ale wiem, że rowery tu pożyczają, bo widziałam na filmach. Natomiast nie wiem, jak jest po tym deszczu nocnym, po tym sztormie, po tej burzy. Może mogą być drogi pozalewane. Tutaj bardzo łatwo drogi zalewa. No, tak trzeba było do lekarza z tym iść. A co ty? Będzie się pośliznął i rozwalił troszeczkę, ale to tak jest starte tylko. Także nie wiem, chyba sobie odpuścimy dzisiaj. Zobaczymy, jak pogoda się rozwinie. To jest taki sezon deszczowo-burzowy trochę w Turcji, więc nie ma co się dziwić, zdarza się. Idę robić herbatę. Na razie odpoczywamy w pokoju po śniadaniu. Po prostu odpoczywamy. Nam jest odpoczynek bardzo potrzebny. Stanowczo. Woda z butelek, o widzicie. Nie jestem pewna, czy można tutaj wodę pić z kranu. Wydaje mi się, że nie bardzo. Więc wolę nie ryzykować. Zresztą jak myjemy zęby, to też myjemy wodą właśnie z butelek. No, także robimy herbatkę. Ale ciągnie od tych drzwi. No, dzisiaj to jest pogoda barowa. Też już jest jaśnie, jak było. Wcześniej było tak ciemno. Ale woda jest... Ale jutro słoneczko 18 stopni. No, weekend miał być ciepły, no. Szaleje woda. Tam w rogu, o tu na dole, zalało. Nie wiem, czy tam ktoś mieszkał albo mieszka, nie mam pojęcia, ale w każdym razie północy tam pompa działała i wypompowywała tą wodę. Ludzie, masz całe spodnie zakrwawione. No wiem. Idź może do lekarza, z tym ci pani to zaklei. A nie, co ty, teraz zaschnie. Wiesz, Nic? nic. Nic, dobra. Mamy herbatkę. Ale cały czas tam chodzą tacy panowie w takich czerwonych ubraniach z telefonami i obserwują tą plażę, czy nic się większego nie dzieje. Ja ci powiem, tutaj ten wał nie jest wysoki, nie? Wał nie jest wysoki, ten przeciwpowodziowy i mogłoby łatwo wylać w sumie. Idziemy do lekarza z pacjentem. Zadowolony? Jaki lekarz? Po co to wszystko? To się już goi. To cały czas się krew leci, non stop, od 2 godzin. I jeszcze ma opory i trzeba go namawiać, żeby do tego lekarza szedł. Ja nie wiem. Ty jak malutkie dziecko czasami. Mówię, nie idź na plażę, znaczy idź na plażę, możesz iść na plażę, na ten dep tak wysoko, ale nie schodź na dół do tej wody, na tą plażę, skoro jest tak niebezpiecznie. Nagrywałem. Mówiłam, z góry nagrywaj. Wszystko dla widzów zrobię. Wszystko, żeby im nagrać dobre ujęcia. O, nie skomentuję, naprawdę. Jak jest co? Plaster. Plaster po turecku? Tak. A nie wiem. Zaraz się dowiemy. Tutaj gdzieś lekarz jest, blisko nawet mamy.
O, kiciek siedzi i się rozgląda, a lekarz jest tu. Lekarz jest tu. Także idziemy. No, pielęgniarka się znalazła. Człowiek skórkę zerwał. Żeby się to szybko nie odkleiło. Może nie tyle chodzi o to ała, bo nie jest wielkie, tylko o to, że cały czas wybrudzisz pościel. Po co? Pięknie to zrobiłaś. No, dopiero pani będzie Pięknie. Jest to twoja pielęgniarka. Prywatna. No widzisz. Ile się należy? Ty jesteś mój restaurator, ja jestem twoja pielęgniarka. Ile się należy? Buziak. Ale to jest na kartę? Na NFZ czy nie? Prywatnie. Prywatnie. Na NFZ czekałbyś za długo. No dobra, będę żył. Co kupisz już? Na kawę przyszłaś? No. Nie na karmę, nie na jakiś, co prawda, cukru. O, Co się tak ciśniesz? dzwoń na pogotowie, Czemu? bo ta noga mi odpada. Chyba złamałem kość. Ale nas chyba widać bardzo jakoś tak niewyraźnie. Nie wiem czemu. Bo nie masz niewyraźny telefon, Jest w sumie prawie nowy. ale jest niewyraźny. Jeszcze folia jest niezdjęta. No. Ich habe schon bestellt. Ja. Czekamy na kawkę. Robimy sobie przerwę kawkową, a obiad jeszcze jest. Możemy poczekać, nie? Chyba wdała mi się gangrena w tą nogę. To ja ci powiem, że od takiego małego zadrapania to się może różne rzeczy dziać. Obetną nogę, potem resztę. Jak sobie poradzisz w życiu beze mnie? Nie ma opcji. Nie ma opcji. Ale on nie chce iść do lekarza, nie? On nie chce wyjść, on nie chce plastra, on nie chce nic. Krew sika na boki, na wszystkie strony, ale nie chce iść do lekarza. To jest zadrapanie tego. Jest, niby tak, ale wiesz, różnie bywa. Zweimal. Pokaż, co dostałeś. Ale dziwna ta szklanka taka zwężona u góry. Ale to miało być z karmelem, to nie jest to. With caramel? Jest? A masz z karmelem. Chciałeś z karmelem, to masz z karmelem. Teraz nagrywamy Wojtka telefonem, zobaczymy jaka jest różnica. Jeszcze się okaże, że mój telefon tyle pieniędzy, a nie, będę musiała pomyśleć o jakimś aparacie. Będę musiała pomyśleć o jakimś aparacie Takie coś do nagrywania. Karamel Strasznie głośno. with cafe. Chociaż tutaj kawy nie widać. Może to niedobre, wiesz? Nie wiem. Poza tym powinieneś mieć rurkę. Masz rurkę? Mam. No pytasz się faceta, czy ma rurkę? Ma rurkę. Ja nie wiem, co na tym YouTubie można pokazywać i mówić. Wszystko. Nie, nie wszystko. Wszystko. Absolutnie nie. Co? Na czekoladę jest. Czekoladka przepyszna. Pan cię chyba nie zrozumiał do końca, co ty chcesz. Już zrobiony. Mi się wydaje, że to nie jest w ogóle karmelowe, czy nie? Jest. Jest? Jest. No. Thank you. Bardzo dużo ludzi mówi to do nas po rusku. Czy my wyglądamy jak... Chyba nie. Chyba nie. Ale co chciałam powiedzieć, obojętnie, bo pewnie mają bardzo dużo Rusków tutaj, podejrzewam. Niemców prawie w ogóle nie jest. Polaków była jedna para, nie? Ale takie tacy bardzo młodzi ludzie. Ale są
Rosjanie i Turcy. Tym bardziej, że tutaj teraz jak my jesteśmy 2 czy 3 dni jakiś forum jest, sympozjum firmy, którą sprawdziłem w internecie, która zajmuje się wyrobami mięsnymi na sieci handlowe. I to jest zjazd wszystkich tych przedstawicieli, nieprzedstawicieli, kierownictwa i tam jakieś tam szkolenie 2-3-dniowe. No i oni tutaj też się kręcą. Dzisiaj był plan na sklepy pojechać, ale tak polało w nocy i tak powiało, że odpuszczamy. Jutro i pojutrze, czyli w weekend, ma być bardzo ciepło, ma być bardzo fajna pogoda, więc 18 stopni normalne, odczuwalna 22. może jutro, tak myślę. Jutro będzie lepszy pomysł na to. No Do powtórzenia czy nie? tak, ale wrzuciłaś mi tą czekoladkę. Też radę. Pyszna. A to jest bez alkoholu, nie? No i dobrze. Powiem Wam, że jak było mało ludzi na początku, to teraz jest dużo więcej. Tak jak Wojtek mówił, takie sympozjum jest jakieś firmy, gdzie oni wszyscy się zjechali, także jest dużo więcej ludzi i słychać. Pogoda nam się skiepściła, ale już jutro ma być lepiej niby. Ale i tak fajnie. Człowiek odpoczywa psychicznie. Obraz z kotem. Obraz z kotem. To jakaś zbieralnia tych krzesełek. Ale kamyczki mają fajne. Przeróżniaste. Ale pachnie. Tutaj wszystko to wygląda. Ale to wszędzie tak zawsze jest, że oni te deski ściągają na zimę.
Może to nie wygląda ładnie w tej chwili, ale tak jest. No, tak wygląda po sztormie plaża. Nie najgorzej, naprawdę, bo bywa, że zabiera dużo więcej ze sobą. Trochę tutaj nasypało, naniosło jakiś tam desek, ale nie było tak źle. Te pale nie szły tak daleko, żeby aż wchodziły tam gdzieś na trawę. Ale jeszcze się nie uspokoiło. Mamy prawie wieczór i jeszcze daje. I co któraś fala to podchodzi naprawdę daleko ta woda. No jest żywioł. Teraz idzie wielka. Patrzcie, patrzcie. I jak daleko pójdzie pewnie. Nie, ta akurat nie poszła, może następna pójdzie daleko. O, widzicie? Kotłuje się. Tu są à la carte restauracje, ale w tej chwili nieczynne. A tu jest bodajże lodziarnia, z tego co pamiętam, z takich filmów na YouTubie. Zaraz zobaczymy do środka. Czy tu się da zajrzeć? Tu się nie da zajrzeć. Tu chyba była lodziarnia. Chyba tu była lodziarnia. Nie wiem, czemu oni to tak na amen zamykają w zimie. Tak ekstremalnie. A tu mamy chyba coś otwarte, no nie wierzę. Możliwe? Skoro muzyka leci, stolik jest na zewnątrz? No nie wiem. Zobaczymy. Da się otworzyć? Da się otworzyć? To jest à la carte restauracja, ty. To jest à la carte restauracja, czyli możemy jakąś się zapisać do jakiejś. Ona jest jeszcze zamknięta. A jaka to jest? Mermaid. To jakaś rybna pewnie. Mermaid. To się zaraz idziemy zapytać do a lodziarnia jest tu. Tutaj, tu. Teraz się pójdziemy zapytać do recepcji o tą à la carte. Zobaczcie, chociażby tyci spróbować tych cudów. Podejrzewam, że one wszystkie smakują tak samo. Ale są pięknie zrobione, naprawdę. No cuda. Cytrynka. A co to jest to? Czapka. Coś czekoladowego. Jest Było jeszcze- borówka i jest pomidorek jakiś? Czy To jest coś takiego jak kaki pewnie. albo miechunka. Ale truskawka była tak pięknie uformowana, ale już nie ma. Dobra, próbujemy kawałeczek. Żarli truskawki. Jakaś taka pianka, podejrzewam. No jak ptasie mleczko. Ale w środku jest coś. Ja? Ptasie mleczko takie. Tu jest jakaś żelatyna czy coś takiego. A w środku jest kwaśne. Cytrynowa. No. A to? To jest to samo dokładnie. No takie mówię, ptasie mleczko. Tu jest czegoś więcej.
To jest też słodsze. To nie jest takie słodkie. No, to jest słodsze. Wybaczcie, że robimy wam smaka, ale one tak pięknie wyglądały, że aż szkoda troszeczkę nie spróbować. Teraz go ogłowiłeś. Ogłowiłeś. To możesz zjeść. Ja akurat takich owoców nie jem w ogóle. Niestety. A ja jem wszystko, bo jestem wszystko żarny. Tak. Wojtek jest po prostu Niewybredny. kompletnie. Smacznego. Wcinaj. Mi już starczy. Katusiu, a jak ci obiad smakował? A kolacja? O, a to pytasz o obiad. Obiad. Obiad już zapomniałam, co na obiad było. Kolacja. Dobra, pizza była też. Co tam jeszcze było? Mięsko było dobre, to w ogóle jest bardzo dobre. Ja w życiu nie jadłam tak w sumie u nas baraniny, bo baranina jakaś trzeba umieć zrobić, nie? Lubisz baraninę? Nie przepadam. Właśnie, a tutaj w Turcji zawsze baranina jest dobra i trzeba się przemóc i spróbować. Dobra jest baranina, naprawdę. Ale najpiękniejsze to były te ciasta takie w kształcie cytryny, truskawki i tak dalej. Nawet żeśmy się trochę kusili spróbować tyci. Ale to tak wszystko podejrzewam jest to samo, taka pianka, nie? A powiedz, co ci najbardziej zasmakowało ostatnio, że na każdym posiłku sobie wybierasz po kawałku. Nie ma czegoś takiego. Jest. Ale na obiad mi się teraz przypomniało, na obiad była pyszna ryba. Sola się nazywa, tak? A? Sola? Chyba tak. I naprawdę była pyszna. Ja już ją gdzieś jadłam. Ja mówię o oberżynie lub, nie oberżyna, lub to- bakłażanie. Bakłażany, ale bakłażany lubię. Jakoś w domu mi nigdy nie wychodzi. Poza tym u nas bakłażan jest do kupienia tylko, nie wiem, może z 2 miesiące w roku. Więc trudno go często robić. On jest taki trochę rozciągany, jak śliwak wygląda, jak się go zrobi, nie? I pakujesz do niego mielone mięso i jakiś taki farsz. To jest dobre. A tobie? Co by smakowało? Ta rybka taka duża, wielki filet zawinięty w roladę i podsmażony i potem upieczony. I to było pyszne, bez żadnej kości, nic, same mięsko. Bardzo dobra rybka, bardzo. Bez ości? Bez ości. Wiesz, co mi jeszcze bardzo smakuje? No, Pina colada. pina colada, no. W zasadzie to pijemy tutaj, w zasadzie prawie tylko pina coladę. Ona ma tyle alkoholu, co kot napłakał. Naprawdę. Leją tak, wiecie, Ale się pytają, czy z alkoholem, czy bez. nie, w sumie to mi się tylko raz zapytali. A mnie się pytali cały czas. Nie. W każdym razie bardzo smaczne i alkoholu ja nie czuję. Bardzo mało dają. A ja nie piję takich dziwnych rzeczy, tylko klasycznie. Cola zero z lodem. Tralilali. No tak, Tralilali. Cola zero, ani grama alkoholu. Czy ja wyglądam na takiego, który pije alkohol? No w tej chwili akurat wziąłeś sobie Cola Zero. No. Dobra, jesteśmy na urlopie. Więc sobie tam czasami troszeczkę więcej pozwalamy, ale tak mówię, jak ktoś był na urlopach all inclusive, to bardzo dobrze wie, że te drinki są zawsze takie mało alkoholowe. A mi się zdaje, że ja jutro nie idę na śniadanie. Ale ja nie widzę żadnego problemu. Szczerze, to my nie jemy nigdy w domu śniadania, Tak. prawda? No, Już się czuję po prostu jak słoń tak. przez te regularne posiłki. Jak będziemy w domu, to idziemy na dietę. To będzie 2 kilo plus. Obowiązkowo. No. Tu jedna z naszych widzek pisała, że przebodźcowała się naszymi filmami o jedzeniu, poszła do lodówki, a tam światło. Oto tak samo będzie u nas. Nawet światło nie będzie miało prawa się palić. Chyba. Pozdrawiamy tą panią Anię. Szczerze, to mam też takie przemyślenia. Nie wzięłam sobie statywu, więc tak trochę z bliska. Mam takie przemyślenia, że w ogóle następny urlop jakikolwiek będzie, pewnie może będzie gdzieś tam w okolicy jesieni, bo pewnie będziemy znowu do Polski jeździć co chwilę. Jeżeli w ogóle będzie,
to chyba się wybierzemy na jakieś takie na własną rękę. Bo powiem szczerze, że takie posiłki regularnie, 3 razy na dzień, a jeszcze coś pomiędzy wskoczy, no bo wiadomo, to są, powiem szczerze, to jest po prostu za dużo, nie? Działają destrukcyjnie na organizm. Myślę, że tak, że po prostu to jest za dużo, organizm nie jest w stanie się troszeczkę, w sensie, jak to powiedzieć, no po prostu za dużo, nie zdąży to człowiek tego spalić nawet, od tego śniadania do obiadu, albo od obiadu do kolacji. Ociężały takie. Tak. A jeszcze tutaj z tą temperaturą trochę przesadzają. My wyłączamy klimę i uchylamy drzwi. I śpimy przy otwartych drzwiach, bo nie idzie wytrzymać. Bardzo ciepło. I też zastanawiamy się, czym ogrzewają, bo nigdzie grzejników nie ma. Chyba prądem. Prądem chyba. No. No bo tutaj pieców, no chyba nie, to wszystko. To Nie, wszystko na leci pewno prądem. nie. Prądem. Ale koszty, powiem szczerze, takiego prowadzenia takiego hotelu to są kolosalne. No, a kto tu światła? Tu jest na każdym kroku jakaś lampka się zapala. Zobaczcie, ile tu albo jest coś światła się świeci. zapalonego wszędzie. To są koszta niesamowite na sam prąd. Tak. Ale ich sprawa, no. Pewnie im się opłaca mimo wszystko. By nie było to opłacane, to by nikt tego nie prowadził. To. No. Ale muszę wam coś pokazać. Zobaczcie, jakby ktoś mi powiedział, zrób sobie sufit w paski, to bym pomyślała, że no nie, no sufit w paski. Ale jak to ładnie wygląda tutaj. Czasem można się zdziwić, naprawdę. Ta sztukateria na tych filarach. Te filary w zasadzie to są zasłonki tak na boczkach. I ten sufit właśnie w paski bardzo pasuje, no trzeba stwierdzić. W ogóle hotel jest bardzo ładny. Tutaj taka promenada z tymi lampami. W zasadzie to są żyrandole piękne. A wyglądają, powiem szczerze, całkiem jakby były z Murano. No. Bardzo ładne. Właśnie szła przed nami pani z telefonem w ręce i do kogoś dzwoniła. I tak do tego telefonu ci, o jakiemuś tam. I tak patrzę, a ona w telefonie ma pieska. Tutaj tak patrzy i mówi. A ja mówię, słuchaj, jakby Maja do nas zadzwoniła, to byłoby to samo. 100%. Te windy się strasznie szybko zamykają.